Carpathia Divide, cały łuk polskich Karpat. Przemierzamy wszystkie pasma górskie, aż od Beskidu Śląskiego, aż po Bieszczady. Po drodze pasmo Babiej Góry, Pilsko, Podhale, Pieniny, Beskid Sądecki, Beskid Niski i na koniec lądujemy w mrocznych, dzikich, złowieszczych, ale tak pięknych i przepięknych Bieszczadach. W Mucznem dalej się chyba już nie da, 2 km od ukraińskiej granicy, 15 km od źródeł Sanu. Tak wygląda trasa Carpathia Divide. Łącznie to 620 km i prawie 18 km przewyższenia. Dość sobie wyobrazić, że to 2 razy Mount Everest, najwyższa góra na świecie. Yes, I'm from Holland, and why I did this tour is I like the Carpathians. I've always been looking for a way to ride in the Carpathians. So last year I did on a race bike, and this year I started mountain biking. And I was looking for internet, always looking for biking Carpathians, and then hey, Carpathia Divide showed up, and so I knew about the ride, and I was very happy to be able to participate. Well, where you see the smooth Carpathians, and the last line of Carpathian hills has always these tiny houses, and then in the back you have the Tatra. And today I forgot to photo it, but Kamin Dvornik Kamin was very nice as well. The view from here, from the Podcarpathians, all the one hill after the other, and all green. It's beautiful. Góry są inne, nasz wyścig też jest inny. Nigdzie w Europie nie znajdziecie tyle miejsca pozbawionego śladów cywilizacji. To jest piękne, wyzywające, ale też odpłacające się urokami, których ciężko znaleźć w zurbanizowanej Francji, czy w pozbawionej lasów Italii. Tutaj lasy ciągną się setkami kilometrów, ale góry pozwalają, żeby wyjechać ponad las i popatrzeć na to wszystko z góry i naprawdę przeżywać kontakt z przyrodą, której nigdzie w Europie się już nie znajdzie. I was looking for something nearby, so I saw on a webpage, bikepacking.com, there were all the races of this year, and I was looking for something European, and then I needed time to get prepared physically and everything, and this was in August, so I was like, oh, in August I can be in a good shape. Well, I couldn't train as much as I wanted, but in August, so I was like, 750, a lot of climbing, but I might do it. And then and I've never been in Poland before, and I really wanted to come to see Poland and the Tatries and everything, so I was just like, the people are very nice in Poland. Wherever I had any problem or I was asking something, they helped, and the landscape and the houses, the old temples made by wood, it's just so beautiful. Ta trasa zawsze będzie trudna, bo takie są nasze góry. To, że nie każdy da radę wjechać na wiele z tych szczytów, na które trzeba wjechać, pokonując trasę Carpathia Divide, to tak jest. To pierwsza dziesiątka może powiedzieć, że dla nich ta trasa jest przejezdna. A potem szukajmy tych przygód także czasami podprowadzając. No, takie są góry, na tym polega kolarstwo górskie, że żeby zjechać, trzeba wjechać. Ja wiem, że ta formuła, którą stosujemy, godzi obydwa te porządki. Jak chcesz się ścigać, możesz się ścigać. Jak chcesz być na wakacjach, jesteś na wakacjach. To jest genialny sposób na połączenie tych dwóch światów,
które wbrew pozorom nie są od siebie takie odległe, bo nawet jak ktoś zaczyna ten wyścig z chęcią ścigania się, a potem nagle z dowolnych powodów zaczyna być na wakacjach, to też może to zrobić. Odwrotnie pewnie się nie da, bo jak już się zaczęło być na wakacjach, to potem nie ma się z kim ścigać. Ale no teraz, nawet dzisiaj jest przedostatni dzień rywalizacji i tutaj chłopacy, którzy przyjechali rano, też pilnowali się nawzajem w serwisie trackingowym, tak żeby właśnie patrzeć, gdzie kto jest i czy aby się nie dogonią nawzajem. Także ta rywalizacja jest nawet wśród tych, którzy są na wakacjach, oni też mogą tu rywalizować, mają do tego wielką szansę, co jest oczywiście super fajną okolicznością. Każdy taki wyścig jest mentalny. To jest kwestia tego, żeby mieć siłę woli tego, żeby to przejechać i to trzeba się sprawdzić na pewno wcześniej. Nie pojechać, nigdy nie jeździłem, nie nocowałem w lesie albo nie nocowałem z rowerem w górach i teraz pojadę na taki wyścig, zobaczę, czy tak jest. Naprawdę ważne jest przygotowanie sprzętu i sprawdzenie, czy wszystkie jego elementy są świeże i wystarczająco mają dużo życia w sobie. Teraz jechaliśmy w trybem rajdowym. Mieliśmy zaplanowane, że jedziemy to 8 dni i realizowaliśmy plan. Jeżeli postanowię wrócić, to żeby to zrobić sportowo, czyli żeby to zrobić jak najszybciej. Kultura łemkowska i szczególnie końcówka trasy, w której jakby jedziemy przez ten Beskid Niski i te Bieszczady i mijamy te opuszczone łemkowskie wsie i jest to w pewnym rodzaju grupa, która została tak strasznie potraktowana i jej kultura właściwie zniknęła, a jest jakoś tak, myślę, mam romantyczną wizję tej ludności zamieszkującej te regiony i myślę sobie, że ta ludność bardzo dobrze by się odnalazła na trasie naszego wyścigu. Pomysł na to, żeby jeździć po górach w sposób samowystarczalny, to przecież nie jest mój pomysł. No, te imprezy tego typu się odbywają na świecie. No, my w Polsce próbujemy też to zaszczepić, bo pierwsza była Wisła 1200, potem w taki właśnie sposób już bardziej ambitny, jeśli chodzi o trasę, z takimi zupełnie trudnymi miejscami i mnóstwem tych przewyższeń, podjazdów, bardzo technicznych zjazdów. Oczywiste wydawało się mierzenie z największymi górami w Polsce, czyli z Karpatami. Zresztą każdy się chce zmierzyć z takimi wielkimi górami jak Karpaty i to powoduje tyle tych emocji, które są jakby u podstaw udziału w takim wyścigu. Legenda Karpat, legenda przejechania całego pasma górskiego, to jest to, co napędza i mnie, i prawdopodobnie całe 150 osób, które stanęło na starcie. Ci, którym udało się ukończyć ten wyścig, a to nie jest proste, każdy na mecie czuje wielką ulgę i szczęście. Nawet jeśli ta trasa wyzwalała w nich tyle złych emocji, czy nerwów, czy próby walki z własnymi słabościami, no bo ta trasa jest naprawdę wymagająca. Pojechałem drugi raz, tylko musiałem wymienić tyłek na nowy. Leszek Pachulski, zorganizowałem Carpathia Divide 2019. Zrobię to po raz kolejny.